Dzień dobry Państwu, w zasadzie u Państwa już dobry wieczór. Wolne sądy, Michał Wawrykiewicz z Waszyngtonu. Korzystając z mojej obecności tutaj, chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć o podstawach konstytucyjnych ustroju Stanów Zjednoczonych, jak funkcjonuje to państwo. Zaczniemy od władzy ustawodawczej. Jesteśmy przed budynkiem Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli Parlamentu Amerykańskiego. Kongres składa się z dwóch izb. To jest Izba Reprezentantów oraz Senat. Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 4 marca 1789 roku, pierwsza konstytucja na świecie, przewidziała właśnie taki dwuizbowy parlament dla tego poziomu federalnego Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy może od samej siedziby, od siedziby Kongresu. To jest budynek Kapitolu. Jesteśmy na wzgórzu kapitolińskim, który góruje nad Waszyngtonem, i budynek ten rozpoczęto budować w 1793 roku. Kamień węgielny położył sam George Washington i budynek ten był pierwotnie zaprojektowany przez Williama Thorntona, potem wielokrotnie przebudowywany, modyfikowany. Taka największa przebudowa w 1814 roku. Wówczas dobudowano dwa skrzydła tego budynku i tę charakterystyczną kopułę, która jest zwieńczona posągiem Kolumbii. Kolumbia to poetyckie określenie Ameryki, taka żeńska personifikacja Stanów Zjednoczonych. To jest nowołacińskie słowo powstałe od Kolumba, Kolumb i końcówka IA, podobnie jak Brytania. Wracając do samego kongresu, do dwuizbowego parlamentu. Ten parlament, tak jak powiedziałem wcześniej, składa się z dwóch izb. W jednej i w drugiej zasiadają kongresmeni. Bardzo często potocznie myli się, mówiąc kongresmeni, na reprezentantów z Izby Reprezentantów, a tak naprawdę kongresmeni to zarówno członkowie Izby Reprezentantów, jak i senatorowie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie ustanawia stałej liczby członków Izby niższej, czyli Izby Reprezentantów. Mówi o stałej liczbie członków Senatu, czyli każdy stan desygnuje dwóch senatorów. Mamy w tej chwili 50 stanów amerykańskich, w związku z czym mamy 100 senatorów. Natomiast jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów, to w tej chwili liczba reprezentantów to jest 435. Jakkolwiek nie jest to potwierdzone konstytucyjnie, ponieważ konstytucja amerykańska mówi o tym, że liczba reprezentantów jest proporcjonalna do liczby mieszkańców danego stanu. Ale ta liczba 435 deputowanych w Izbie Reprezentantów istnieje od 1920 roku, choć nie jest konstytucyjnie potwierdzona. Kadencja Izby Reprezentantów trwa tylko 2 lata. To jest bardzo krótka kadencja, w związku z czym tak naprawdę mamy do czynienia z kampanią wyborczą non-stop. Za niecały miesiąc, 8 listopada w Stanach Zjednoczonych są wybory do Izby Reprezentantów i do 1/3 Senatu, dlatego że kadencja Senatu trwa z kolei 6 lat, natomiast 1/3 senatorów jest wybierana co 2 lata. To jest taki element checks and balances, tego systemu kontrolowania wzajemnego władz wykonawczej i ustawodawczej. Właśnie te wybory, te midterm elections, czyli śródokresowe wybory, które odbywają się dokładnie w połowie kadencji prezydenta. Tak jak powiedziałem, za miesiąc te wybory, całe Stany Zjednoczone żyją tymi wyborami. W tej chwili bardzo intensywna kampania wyborcza trwa, ale o tym opowiem Państwu za następnym razem. Teraz jeszcze wrócę do tych podstaw funkcjonowania. W Izbie Reprezentantów, w Senacie zasiadają w zasadzie dwie partie. Tenże parlament amerykański jest zdominowany przez dwie partie, partię republikańską i partię demokratyczną, chociaż w Stanach Zjednoczonych funkcjonują
też inne partie, partia chociażby libertariańska, partia Zielonych, partia konstytucyjna czy partia Reform. Natomiast z uwagi na to, że wybory odbywają się w systemie większościowym w jednomandatowych okręgach wyborczych, no to mamy dominację parlamentu przez dwie partie. Wybory do parlamentu, do kongresu to są wybory powszechne, głosują w nich wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 rok życia. Natomiast prawo bierne, prawo bycia wybieranym mają obywatele, którzy ukończyli 25 rok życia, 7 lat mają obywatelstwo i zamieszkują w stanie, z którego kandydują. Na czele Izby Reprezentantów stoi speaker, trochę tak jak marszałek w polskim Sejmie. Speaker jest oczywiście wybierany przez większość w Izbie Reprezentantów. Obecnie tę funkcję pełni Nancy Pelosi z Partii Demokratycznej. W Izbie Reprezentantów, podobnie jak i w Senacie, są też liderzy mniejszości i większości, ci, którzy stoją na czele partii, które zasiadają w parlamencie, tak jak powiedziałem, partii republikańskiej oraz partii demokratycznej. Izba Reprezentantów i Senat stanowią prawo, są głównym organem konstytucyjnym w zakresie legislacji federalnej, czyli stanowią prawo federalne. Inicjatywa należy do kongresmenów oraz do administracji, czyli władzy administracji prezydenckiej, czyli władzy wykonawczej. Natomiast ciekawostka w sprawach podatkowych, ta inicjatywa należy wyłącznie do Kongresu. Zmiana Konstytucji Stanów Zjednoczonych może nastąpić 2/3 głosów w każdej z izb. Do tego muszą to zaakceptować legislatywy stanowe. W parlamencie, w Kongresie mogą powstawać komisje śledcze, które mają bardzo szerokie uprawnienia. Kongres ma również uprawnienia bardzo istotne, kontrolne w stosunku do władzy wykonawczej. Parlament, czyli Kongres, może też w sytuacjach bardzo wyjątkowych przeprowadzić wybór prezydenta. Wtedy, kiedy kolegium elekcyjne, elektorskie nie zdoła dokonać wyboru prezydenta, wówczas ta kompetencja przechodzi na Kongres. Senat Stanów Zjednoczonych, na jego czele, jak ja powiedziałem, 100 senatorów, na jego czele stoi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. On przewodzi obradą i w sytuacji, w której jest 50-50 rozkładają się głosy, wówczas wiceprezydent ma ten głos decydujący. Oczywiście na co dzień wiceprezydent nie prowadzi tych obrad, dlatego senatorowie wybierają takiego przewodniczącego pro tempore, który zastępuje prezydenta przy prowadzeniu obrad. Jeśli chodzi o rolę Senatu, to Senat w Stanach Zjednoczonych ma nieco inną rolę aniżeli w Polsce. Ma większe kompetencje, ponieważ bierze taki sam udział w procesie legislacyjnym jak Izba Reprezentantów, czyli każda ustawa musi zostać przyjęta zarówno przez Izbę Reprezentantów, jak i przez Senat, i Izba Reprezentantów nie może odrzucić poprawek wprowadzonych przez Senat, w związku z czym obie izby muszą dojść do porozumienia. Tak jak powiedziałem, niedługo, wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, czyli 8 listopada, to są wybory, midterm elections, i o tym opowiem Państwu za następnym razem, za kilka dni. Michał Wawrykiewicz z Waszyngtonu. Bardzo dziękuję.